Siemanko, witam was w Pauper Dojo, ja jestem Kusza, ze mną jest Chaczman Ma się to ja. i dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o mecie. Meta właściwie od ostatniego naszego przeglądu w grudniu niewiele się zmieniła, tak naprawdę. Dużo nie doszło. Tak, parę kart, bo coś się zmieniło oprócz Alter Drifta? Coś jeszcze było pomiędzy? Nie, był jeszcze Innistrad Remastered, który no trochę było trochę reprintów na Commonie, trochę downshiftów, ale zasadniczo poza jedną kartą do Ruby Storma to chyba nie kojarzę, żeby cokolwiek nam doszło tutaj. A Ruby Storm nie jest popularnym deckiem, więc raczej nie będziemy tutaj omawiać zbyt wiele. Mhm. Tak, więc zaczniemy od tego, co się działo ostatnio. Przejrzymy sobie parę turniejów. No i ostatnio, 2 tygodnie temu, odbył się turniej Biedaki na dopalaczach, czyli paprykarzowy pauper organizowany przez pana Myszę. Na 31 osób skromnie wygrał go niejaki Dawid Czaczkowski. Poznam Tak, chłopa. tak. E, Brutusie. Czacza, opowiedz nam, jak to było, jak doszedłeś do top 1 na turnieju? A fartownie, tak, zawsze z fartem się dochodzi do takiego miejsca. Tam skill nie był wliczany. Ale nie, tak naprawdę, no po dłuższym czasie tak naprawdę udało mi się coś tam wygrać. Sam turniej, tak jak mówiłeś, nie należał do tych największych. Niestety paprykarze nie są pauperowo jakoś super duże, chociaż pamiętam mniejsze te paprykarze, gdzie nawet główne eventy były na 8 osób. Przyjemnie mi się grało, nie było jakichś udziwnień i przynajmniej ja nie trafiłem na żadne udziwnienia w mecie. Zagrałem 2 razy na wróżki, zagrałem na Kuldotę White Winnie, na RG Rampę. Na co ja jeszcze tam grałem? Na pewno Zaraz grałeś na zobaczymy, tak. Jungli w Tak, ćwierćfinale, na kiedy Jungli na grałem. Prospero. Tak, tak, więc na wszystkie deki tak naprawdę miałem jakieś ograne, nic mnie nie zaskoczyło, więc. A że swój deck sam odgrywam już od paru dobrych miesięcy. Wcześniej pilotowałem też Affinity, do którego jest bardzo podobne, więc trochę szczęścia, wyuczone jakieś matchupy, tak, i udało mi się zrobić wynik tym. Chociaż nawet jakbym nie wygrał, to a po prostu wszedł do top 8, to i tak byłbym zadowolony. Tak, twoje własne bru. W ćwierćfinale grałeś na Jungli, udało ci się wygrać, w półfinale grałeś na Grul Rampę Tak, Proboszcza, tak, a w finale na Elfy Kacpra Pypecia. tak, tak, tak. I to była jedna z trudniejszych gier tak naprawdę. Kto jak obserwował nawet z boku tą naszą grę z elfami, to nie wiem, albo byłem już zmęczony, ale tak mi się ciężko liczyło, ile musiałem skrarka poświęcić, bo przeciwnik na stole miał machinację z Quirionem i z tym elfem, co podpina, dopakowuje za ilość elfów i jakoś, no cóż, tutaj nie miałem tego przećwiczonego, bo często po prostu te gry na elfy są takie, że no dobra, wstawiam krarka, wygrywam, tak, a tutaj jednak trzeba było trochę pomyśleć, bo i gracz dobry i sytuacje na stole takie dość niesprzyjające. Tak, twój deck dobrze spozycjonowany na metę, która była na paprykarzu. W top 8 na 3 mecze tak naprawdę miałeś 2 bardzo dobre matchupy na Jungli i na Elfy. Wydaje się być dobrze przygotowany twój deck na te listy akurat, głównie ze względu na Clan Shamany oczywiście, ale trafiłeś też na Grul Rampę, która potrafi sprawiać problemy. Tak, potrafi sprawiać problemy. Jest to bardzo szybka, jest to hiper agro, wstawia bardzo szybko duże stwory. Jeżeli na początku nie masz remowalu, no to twoja cała gra opiera się tak naprawdę o jakiegoś szybkiego krarka z toksyną albo wystawienie dużej ilości krarka, no i to nie jest tak łatwo, duża ilość jego stworów ma trampla, więc jakby musisz manewrować jakoś swoim życiem i wsadzasz cały dostępny sideboard, cały dostępny removal sideboard na RG rampę. Wiedzieć ile potrzeba, trzeba wiedzieć ile czekać, ile można wbić sobie damage'a, żeby potem, no w sumie praktycznie zawsze się ta gra opiera o to, że ty szukasz tego Kraken Szamana. Ja jeszcze swoim deckiem mam trochę łatwiej, bo
czy łatwiej. Łatwiej niż typowe Affinity, bo ja mam więcej lataczy, więc na przykład zostaje mi po prostu dużo więcej kreatur z tego Karakang Szamana i mogę dalej blokować, atakować następne kreatury, ale no deck jest super hiperagresywny, tak, i no możecie po prostu, ma dobre rozdanie, a ty powiedzmy dobierzesz dobrą rękę, ale z taplandami, no to ta jedna tura ma bardzo często znaczenie w takim decku, że już myślisz, że dobra, wystarczy ci jedna tura i tą grę jakoś Ustabilizujesz? ustabilizowałeś, tak, skontrolowałeś, tak, ale nie, no on w następnej ci na przykład jest tak zrobione, że albo ci wrzuca hydrę za kilkanaście damage'a, tak, albo zagrywa inne stwory, inicjatywę i cię zabija, tak. No, Tak, moje grulowe serduszko się cieszy, bo męczę grula od 3 miesięcy. No niestety nie jest to najlepiej spozycjonowany deck na metę, ale przynajmniej jeden ma dobry matchup. O twojej deckliście jeszcze opowiemy, mhm. a na razie możemy przejść trochę dalej. Następny turniej, o jakim coś tam powiemy, to turniej, który odbył się za Wielką Kałużą w Nowym Jorku, Pauper Open. Sporo ludzi, jak na Stany Zjednoczone, 72 graczy i wygrała Paige Smith, pilotująca Giant Brute W turnieju wzięli udział też na przykład Brian Cook czy Kalikas, którzy co prawda nie dostali się do top 8, ale też zrobili bardzo dobre wyniki. Gdzieś tam byli top 16, jeżeli dobrze pamiętam, obaj. Tak, obaj byli top 16, czy tam może top 18, ale na pewno jakaś tam Kalikas chyba górna był tabelka. 9 dokładnie, natomiast Bryant nie pamiętam. Możliwe, że ale w top 16 był, jakby gdzieś mi się minęła ta cała lista, tam on się też chwalił na swoim tam kanale. Tak, i mamy bardzo różnorodne deki, bowiem poza Broodscale'em na pierwszym miejscu, o którym mówiliśmy, na drugim miejscu Dimir Control, czyli trochę nowa, ale już dość stara, w tym sensie, że od ostatniego naszego omówienia raczej się niewiele zmieniła lista Dimir Control, która w teorii powinna mieć bardzo dobrze na Broodscale'a. Powinna mieć. Myślę, że Broodscale też na nią jest przygotowany, ale ogólnie chyba wróżki miały, znaczy Dimir Control, tylko właśnie, czy ty mi powiedz jeszcze, czy to są wróżki jako To są te prawie wróżki, to jest Snacker Control. ta barfa kontrola, tak? Tak. Duża ilość kont, duża ilość remowalu, kontry też, które możesz, chociaż tutaj nie wracasz ich, ale no wracasz atakerów z grobu, snafauty, tak, no to te wszystkie karty wskazują na to, że powinno się mieć na ten Giant Brute dobrze. Aczkolwiek Giant Brute też gra no właśnie chryzalisy w mainie i często grają makeshifty. Szybki makeshift też może te plany jakby zniweczyć, no bo często obcinasz po prostu 4 mainowe kontry dla takiej kontroli. Nie wiemy dokładnie, co się tutaj zadziało. Nie to, że jest jakby Niestety nie mamy replayu. Tak, nie mamy replayu. Dla Janda też nie jest to jakiś bardzo tragiczny matchup, tak? To nie są pewnie procenty typu 30-70, a bliżej 45-55 albo coś w tym stylu, no bo no, Jan Brudsker jednak bardzo mocne, ma dużo disruptu ręki i ochrony swoich kreatur, w zależności też od listy, tak. Tak, co myślę, że bardzo dobrze świadczy o sile generalnie Broodscale Combo aktualnie w mecie, że nawet z dekami, które w teorii są bardzo dobrze przygotowane, na niego są w stanie wygrywać i ten win rate nie jest jakoś tragicznie niski, tylko nawet jeżeli jest to bardzo zły matchup, jest to zazwyczaj w okolicach 40%. Całkiem solidnie. Tak. No combo sobie może poradzić, łatwo chroni się przed wszystkim, radzi sobie z dużą ilością deków. Jeszcze tylko powiem na temat tego top 8, że to mi się bardzo tak estetycznie podoba, bo dosłownie wygląda jakby tak wziąć top 8 deków z Goldfisha i je po prostu postawić koło siebie. Tak jakby każdy dosłownie, oprócz tych dwóch gli, co prawda jeden Golgari i 2 Giant, to wszystkie deki są no Nie ma inne od siebie. bogli, Tak, nie ma. które są Nie ma ostatnio bogli. No bogli popularne. w mecie też nie ma, tak. Tak. Były przez chwilę, jak Modo się zacinało i trzeba było grać szybkim deckiem, tak. Tak jest. W top 4 mamy też Elfy i Walls Combo, oba deki, które no, przegrywają zarówno do Giant Brute jak i Dimir Controli, chociaż z dwóch różnych powodów. Bowiem Giant Brute jest po prostu szybszy od tych deków, natomiast Dimir Controla jest w stanie wykontrolować cały stół.
Tak, ale to też zależy, no elfy akurat potrafią być bardzo szybkie, w sumie one są takie też i pół combo tak naprawdę, tak, no bo potrafią zrobić tyle many, a teraz z ostatnim, z dodatkiem hydry mają, już chyba teraz praktycznie wszystkie grają 4 mainowe hydry, że nie potrzebujesz mieć tego elfa, który daje plus Elfa, X, tak. tylko tą manę możesz po prostu wykorzystać na tą wielką hydrę, która zostanie w stole. Tak, już oponent nie ma mass removal, ale nie ma kontry, która removalu, który zniszczy tego jednego wielkiego typa, no to przegrywasz, tak? Albo no, najważniejsze, że tą hydrę to można pod aurę zrobić, czyli tak naprawdę musisz danej kreatury się aż 2 razy pozbyć, więc no, to daje im skuteczną przewagę. A Wole to jeżeli nie. Wole to tak naprawdę w mecie kara co? Krarkang Shaman, z tego co słyszałem, co Ludwik mówił. Natomiast też spot removal, jeżeli jest w dużej liczbie, nie pozwala się wallom skręcić, muszą wtedy kombinować jakoś, jak wygrać przez Generous Enta, co z dekami takimi jak Dimir Controla, które mają po prostu bardzo dużo tego removalu, no, nie jest najlepszym planem, bo możesz im po prostu pozwolić zagrywać te wszystkie ściany i jedynie kontrować i pozbywać się payoffów. Tak, ale no, Wole potrafią się sobie też z tym poradzić. Ludwik, przykro mi, nie możemy tej listy zobaczyć, bo to jest dosłownie PNG, to jest obrazek, a Tak. nie wycinka strony internetowej, więc Nie będziemy masz podglądać, nazwę, to możesz zobaczyć na internecie. Tak, jakby. bo będziemy podglądać tylko listy, które no Tak, tam powiedzmy które są Kuszo jakieś wybrał. ze smaczkami. Tak. Dalej mamy w top 8 też Kuldotę podpisaną jako Monored Synthesizer, Grixis Affinity, Golgari Broodscale i Grul Ponze. To nie jest Grul Rampa, to jest faktycznie Ponza z termokarstami, zniszczeniem lądów. A patrzyłeś może tą listę? Czy to jest Dokładnej listy dosłownie nie mam, wytnijmy trójki ale możemy chyba zaraz podejrzeć, jeżeli dobrze pamiętam. bo Natomiast najczęściej jak jest Ponza, to chyba wycinają tego Repurposera zatrzymany i coś tam jeszcze, tak? No bo ogólnie ty kiedyś twierdziłeś, że RG to jest teraz lepsze, no bo kryty robią więcej niż tam rozwalenie landa, ale jak tak, widać. rozwalanie landów jest dobre w wolniejszej mecie, natomiast też meta odrobinkę zwolniła i właśnie to jest to, o czym chciałem tutaj pomówić w kontekście tego, że Ponza stała się z powrotem trochę viable deckiem. Niekoniecznie będzie okupować jakieś najwyższe miejsca, jeżeli chodzi o win rate czy o play rate, natomiast można chyba zacząć eksperymentować z powrotem z Ponzą. Tak. Jako pierwszy argument mi przychodzi, co pewnie będziemy omawiać za chwilę, że Tron powrócił dzięki właśnie temu nowemu artefaktowi, który jak wchodzi, to wysysa życie. Tak, 4 many dla Trona to nie jest jakiś wielki wydatek. Ale w sumie ciężko mi powiedzieć. Za dużo nigdy w życiu Ponzą nie grałem. Na Modo też teraz nie spotykam. W ogóle nie spotkałem Ponzy dawno już w ogóle. Jak coś, to ta lista gra 4 termokarsty, 2 Muonwuli, gra też Eldrazi Reaper-Pozery i generalnie jest bardzo podobna do starej listy. Czytaj Arbor Elfy, Altizaury, Boarding Party, Generous Enty, tego typu rzeczy. Gra tylko 14 landów, co ciekawe. Może nigdy ta Ponza tak naprawdę nie przestała być jakaś dobra, tak? Tylko po prostu no, ludzie przerzucili się na RG, które dalej jest lepsze, tak, ale jak widać Ponza może sobie jeszcze tam poradzić, tak? I odrobiną pewnie szczęścia, no, jak widzimy, doszła tutaj do top 8, tak? Tak, No, zawsze te rozwalenie landów potrafi też potrafi często. spokojnić, dać Tak, dostatecznie dużo czasu na wystawienie się. tak. I albo zakończyć grę po prostu już od tam drugiej, trzeciej tury, tak, no bo dobrać trzeciego landa czasami to jest niemożliwe, jak wszyscy wiemy, więc. Tak. Jeżeli chodzi o Kuldotę, Affinity, Golgari Broodscale'a, the usual suspects, jakby nic dziwnego. Właściwie w tym momencie top 3 deki, zależy oczywiście jak liczymy Glikombo, ale no jest to topka mety, więc nic dziwnego, że znalazły się w tym top 8. Tak. Dalej mamy Pauper Qualifier, który odbył się 3 tygodnie temu.
dużo znanych nazwisk, jeżeli chodzi o scenę MTGO. Na Tak, pierwszym miejscu mamy Glee Combo Hamudy. tak, Na drugim mamy UW Familiary GN-a, bez czarnego, bez tak. snafautów. Ale też jest ich znany bardzo. Tak jest. W top 4 znaleźli się też Cicio Gore, też znany, oraz Alessandro Piraccini, czyli zwycięzca ostatniego Paupergedonu. Glee Combo, tak jak mówiliśmy, nic dziwnego. Familiary, trochę ciekawe. Bez snafautów właśnie. Mimo to udało im się dotrzeć do finału przy wszechobecności Glee. Tak, bo rozumiem, że ten UWX to ten X nie oznacza jakiś tam dodatkowego koloru. Jeżeli dobrze Znaczy w sumie pamiętam, nie ma w tym nie było nic archetypie samego. ciekawego, tak powiem. Mhm. Wiesz, znaczy musimy też brać pod uwagę, że GN42 no jest znany właśnie z tych familiarów, więc Jak ktoś umie pilotować ten deck, to on właśnie. tak, to jest on, to jest ten człowiek i umie to robić szybko i sprawnie i To X nie oznacza absolutnie nic. okej, więc jakby dalej jest to potent deck, on ma po prostu ciężko, bo każdy jest przygotowany na Glee dużą ilością remowalu, a niestety familiary kara często da dużą ilość remowalu, one muszą się tam jakoś rozstawić tak z obniżaczem many, a potem najlepiej tego loka zrobić, ale deck nie przestał być grywalny, stał się co najwyżej trochę gorszy, więc być może to ta sama sytuacja, co nasze lokalne mety, tak? No ludzie biorą swoje ograne już deki i idą z nimi no tutaj na praktycznie najważniejszy online turniej, jaki jest, tak? To Pauper Qualifier, więc może nie powinno nas zaskakiwać po prostu, że GN42 zrobił top 8, tak? No bo Tak, bo po prostu jest dobrym graczem. Dobrzy tak, gracze dochodzą wysoko. tak. Tutaj jeszcze na którym? Na 6., na 5. miejscu widzimy Boros Synthesizer. No tu nie wiem, co o tym sądzić, bo lubimy sobie śmieszkować, że Boros Synthesizer nie ma go w mecie, tak? Więc Nie jakby on istnieje. nie istnieje. Jestem ciekaw listy w jakiś sposób. Zawsze wydawało mi się, że te Boros Synthesizery nic trochę nie robią, bo na przykład wedle mojej idei, dlaczego ja nie gram Mardu Synthesizerem samym sobie z Core Skyfisherami, bo uważam, że te Core Skyfishery za 2 many po prostu są strasznie klanki i często wracają nie to, co trzeba i wiesz, zagranie typa za 4 many, który coś zrobi, tak, czy tam dobierze Tak. kartę, jest po prostu za wolne. Ta lista to jest klasyczna lista, tutaj nie ma nic bardzo ciekawego. Klasyczny Boros Synth. Być może po prostu trafił na dobre matchupy, albo też jest gracz, umie nim grać bardzo dobrze, tak, i dobierał dobre rzeczy i w odpowiednim momencie i miał umiejętności, żeby zrobić top 8. Tak, Wydaje mi się, że na razie deck tier 3 jest, ale no jak widać potrafi coś zrobić. Potrafi pewnie spalić też bardzo szybko, bo gra 4 Lightning Bolty, 4 Galvaniki, tak, lataczy. tak, tutaj Ludwik podpowiada, że Lindozo, czyli pilot, jest one trick pony Borosa, więc pewnie też. Tak, no, umie czyli po bardzo prostu. możliwe, że ta sama sytuacja jak przy tym, jak przy GN42, tak, no mamy tutaj gracza, który no, umie grać w tą grę, szczególnie dekiem, który dużo razy ograł, tak. Tak. Przed nim jeszcze są ubewróżki, to już klasyczne ubewróżki. To nie jest snacker lista, tylko klasyczne Dimir Ferris z jednym gurmagiem, z murmistikami, z ninjami, które nadal gdzieś się tam pojawiają, też dobrze spozycjonowane na Glee. Chociaż Natomiast Barf mają. mówi, że jego wróżki są lepsze. Ciężko mi to ocenić. Mi osobiście się nie podobała wersja snackerowa. Bardzo szybko przestałem nią grać i wróciłem do tej klasycznej. Tamta to jest jednak bardziej. Snacker kontrola to jest po prostu kontrola. Te Dimir wróżki potrafią grać zarówno jak kontrola, jak i tempo. Mają taki bardziej. Potrafią mieć proaktywny plan gry i łatwiej jest trochę podejmować decyzje
co w danym momencie zrobić. Po prostu nie masz takiego szerokiego drzewka decyzyjnego w tym deku. Mamy też Glee Combo Pireciniego, który, tak jak wspominaliśmy, wygrał poprzedni Paupergedon i spodziewamy się, że pewnie na Paupergedonie najbliższym za tydzień też pewnie będzie tym grał, skoro dalej je męczy. Tak, prawdopodobnie też zajmie duży wynik, tak? Jakby wysoki, więc no. Pewnie zrobi też dobry wynik, chociaż niewiele brakowało, żebym go wyeliminował w Day One, ale nie wyszło. Będziesz miał drugą okazję. Tak, mamy jeszcze White Winnie, które tak się przewija w tej mecie od roku i tak sobie bywa, czasami jest z tym top 8. Ja Ale nie tak, jestem fanem tego deku, tak opowiem. ja powiem, że w mecie, która by była dużo bardziej Affinity Heavy, ma więcej sensu. Affinity i Cool Dota Heavy. Oczywiście nadal Affinity i Cool Dota to jest bardzo duża część mety, natomiast zarówno rodzina Glee, jak i rodzina terrorów jest na tyle duża, że zaskakujące jest dosyć White Winnie w top 8. Tak, ale bardzo możliwe, że się stało tak jak mówisz, że po prostu trafił na tą odnogę qualifiera, gdzie były Affinity i Cool Doty, tak, i na te deki ma dobrze, tak, 4 Dusty, leczenie kreatury, które po prostu blokują Cool Dotę, więc jakby być może tak się przesunął, być może trafił na dwa deki z Glee i poszło mu dobrze, bo miał więcej szczęścia niż oponent. Tak, no 5-2 Topowy deck to nie jest, ale jest Swissie, przygotowany na część topowych 6-2 decków. w Tak. Swissie. 6-2 w Swissie, więc może po prostu trafił na dobrą drabinkę. Tak, bomba i jadę na Gedon, więc jeżeli też będziesz, to się zobaczymy może za tydzień. Top 8 kończy Glee Combo i Cool Dota. Już tak jak już Nic mówiliśmy, dziwnego, tak. nic dziwnego. Tak. W tych decklistach raczej nie ma ostatnio jakichś wielkich zmian. Tak. No, Dalej mamy Pauper Fest, Casa dei Giochi, jeżeli dobrze czytam, Mediolan. I na pierwszym miejscu wspomniana przeze mnie rodzina terrorów, tutaj w wersji UB. Tak, który dawno nie widzieliśmy, kurczę. Tak, mono U terrory się bardzo przewijały. UB terrory gdzieś tam z tyłu zawsze były oczywiście, natomiast nie były na pierwszym planie. Tutaj mamy na pierwszym planie UB terrora, który w teorii znowu na Glee wszechobecne w teorii powinien mieć bardzo dobrze, zarówno przez liczbę kontr, jak i fakt grania removalu po prostu, tak jak Tak. tak jak mono I U przez robi. względne tempo, tak? Jakby. Tak. Natomiast Affinity nadal jest rzeczą. Nie wiem, jak w tym momencie, szczerze mówiąc, ma terror na awkę. Taki UB terror. Zazwyczaj miał problemy ze zrobieniem tempa. Ale dało się ograć tym terrorem Affinity, jeśli miałeś na przykład Spellpierce'y w mainie, tak, i potem jeszcze parę kontr w sidzie. Tak, Skontrowanie mu jakichś tam sabotaże. tak, pierwszych ichorów, czy właśnie, żeby się nie mógł szybko rozprowadzić po stole, nie wiem, skontrowanie mu tego Karakran Szamana, albo raczej toksin analizy, tak, żeby musiał poświęcić 5 landów, więc nie był to nie wydaje mi się, że to był najtradycyjniejszy matchup, po prostu Affinity częściej zwyciężało, bo jest lepszym deckiem, można by powiedzieć, tak, ale nie jest to matchup nie do pokonania dla Terrora. Z całą pewnością. Na drugim miejscu mamy Giant Wildfire'a, czyli deck, który istnieje już od jakiegoś czasu, ale tak powoli w tej mecie tak powiększa mu się ten meta share, ale cały czas gdzieś tam krąży w tych okolicach 10. miejsca pod względem popularności. Tak. Walker bardzo próbuje przekonać wszystkich, że to jest najlepszy deck i w ogóle top tier 0, tak, ale jakoś ja dla Walkera nie wierzę. Jest to dobry deck, tak, ale To ja mam odmienne zdanie. Uważam, że to nie jest dobry deck, to jest dobry pile card. To jest kubka bardzo dobrych kart w mecie, wrzucona po prostu, sklejona landami, wildfire'ami i jakoś to idzie. No ale czy tak nie działa Magic? No nie do końca. Powiedziałbym, że
większość deków jakoś się synergizuje jednak wewnątrz między sobą. Giant Wildfire tak naprawdę nie ma za bardzo wielkich synergii w środku. Grasz No nie. Igor Deadly Dispute, taka klasyczna paczka. Grasz Kryzalisy, bo są dobre. Skoro grasz już Wildfire'y, więc grasz artefaktyczne landy, to możesz wrzucić familiary. I to jakoś tam się klei po prostu. Tak, tak. No masz rację, no jedynym kombem w tym deku tak naprawdę jest duża ilość many i hydra w coś, więc jakby tak. Może To masz Gruul Rampa w rację. teorii robi lepiej. Tak, no ale dobre karty też wygrywają, tak. Tak. Dalej mamy też BG Gli i znowu Boros Synt nam się pojawił, czyli ewidentnie jakoś tam wraca do tych łask. Być Chociaż może. też pamiętam, że Włosi mieli tendencję do kochania tego Boros Synta, tak jakby. Tak, to prawda. Boros Synt, tak samo jak i Giant Wildfire, są bardzo kochane we Włoszech, więc to może być też skew ze względu na po prostu lokalną metę. Być może to też jest spowodowane wzrostem popularności wróżek, na które Boros Synt ma cudownie. No tak, no 8 lataczy plus nowych 8 sztuk remowalu, tak, pewnie jakiś makeshift munition też się znajdzie, no to brzmi jak coś, czym chciałbyś blokować flyerów 1-1, tak. Tak, Ludwik mówi, że zobacz, Gli jest tak samo w sobie tragiczne, nic z siebie nie robi, tak samo Broodscale. Natomiast to jest właśnie odwrotnie, to podałeś przykład tego, że mam rację, bowiem te karty same z siebie są słabe, ale się synergizują między sobą. Natomiast Giant Wildfire nie ma synergii między sobą, po prostu te karty są dobre same z siebie. To jest zupełnie odwrotna filozofia deku. Dalej mamy znowu Wildfire oraz Gli i Gli. Więc możemy się Fajnie. spodziewać, że Gli będzie dekiem to beat w najbliższej przyszłości, w szczególności na najbliższym Paupergedonie. I tak. To deck jest do pokonania, trzeba po prostu wiedzieć jak go pokonać i że będzie dużo go w mecie. No jakby, jeśli nie jesteś przygotowany na Gli, no to po co grasz w ogóle jakiś turniej, tak? No, jeżeli liczysz, że ominiesz, no to... Tak, może być ciężko. Dalej mamy Super IPT Pauper Scream w Pizie. 314 osób, taki pół Paupergedon można powiedzieć praktycznie. Ogromny turniej. I znowu w top 8 bez wielkiego zaskoczenia mamy Gli, mamy Wildfire'a, mamy Affinity, mamy znowu Gli, mamy znowu Affinity, mamy Gardensy w wersji z Kryzalisami. Ja ogólnie jestem ciekaw, bo czemu Gardensy przestały grać? Ja akurat sam zawsze grałem takimi dekami, że te Gardensy trochę mnie krzywdziły, więc ich zniknięcie mnie ucieszyło, ale to jest, czemu one z mety zniknęły, trochę nie umiem powiedzieć. Wydają się mieć bardzo dobrze. Początkowo wzrostem popularności Grixis Affinity oraz Gruul Rampy po wyjściu Kryzalisa. Bo nagli mają sobie bardzo dobrze, tak? Jakby no jest milion. Tak. Mają masę removalu, aczkolwiek trzeba też trzymać bardzo dużo many open, więc to nie jest takie proste w tym matchupie nagli, które ma, tam jest safekeeping i duresy do ochrony. Kiedyś chyba Golgari nie grały 4 sztuk snafautu, może teraz się przestawiły no właśnie żeby sobie z Gli poradzić właśnie na te 4 sztuki jeszcze darmowych speli. Ale no pomimo, że tej many musisz trzymać dużo, to Golgari Gardens jako jedyne gra tym spelem, co -1/-1 daje dla liczby swampów. No, jak masz już więcej niż 3, no to nie zabijasz tego Broodscale'a nawet po dodaniu konterka, więc to dalej ma ten removal bardzo efektywny, tak? Tak, zdecydowanie. Mamy w top 4 też Giant Wildfire i Affinity, więc podejrzewam, że te Gardensy odpadły pewnie w meczu na któreś z tych po prostu w ćwierćfinale i dlatego nie zrobiły jeszcze lepszego wyniku. Dobrze, jeszcze by wróciły na modę, by się ich więcej pojawiły. Ja nie chcę takiego. I mecze byłyby jeszcze dłuższe. Jeszcze dłuższe. Na miejscach dalszych mamy jeszcze Golgari, Gli i Kuldoty, o których już mówiliśmy. Nic niespodziewanego. Także jak widać, najpopularniejsze deki praktycznie bez zmian jest Gli, jest Affinity, jest Kuldota.
Dalej mamy też właśnie Wildfire'y, jakieś pojedyncze sztuki White Winnie, Boros Synta czy Gardensów oraz terrory w wielu smakach. Żadnych smaczków. Ale tak naprawdę, jeżeli patrzeć, to meta jest dość różnorodna, pomimo że Gli jest tym najlepszym deckiem, to jednak widzisz, że tutaj czasami wejdą elfy, czasami ściany, czasami właśnie White Winnie. To nie jest tak, że... Jest wiele decków, które są viable, można nimi grać w tej mecie Tak. bez żadnego problemu. Nadal zdecydowanie bardziej liczy się w pauperze skill prowadzącego deck niż siła tego decku. O czym zresztą też zaraz porozmawiamy. Więc przejdziemy sobie do omówienia właśnie tych ciekawszych rzeczy, co tam się dzieje w tych decklistach. No i na pierwszy ogień mamy Mardu Affinity autorstwa Dawida Czaczkowskiego. No nie, Panie ale autorze, świetny deck. Kto to wynalazł? zwycięzca biedaków, prosimy o opowiedzenie, dlaczego nie Grixis Affinity i dlaczego nie Mardu Synt? Dlaczego nie Grixis Affinity? Gdyż jak grałem Grixis Affinity, to możecie pamiętać, że grałem na przykład większą ilością kreatur i grałem Gearseeker Serpenty, bo brakowało mi tego ataku w tym deku. Jakby te same, nawet jeśli był Kenku, to te same familiary i myry nie były dla mnie wystarczające, więc próbowałem tam szukać jakichś dodania większej ilości kreatur, które mogą się po prostu przebić, zadać ten ostatni damage, a nie żeby mój plan się ograniczał do tego, że to jak dobiorę w następnych 3 turach jeszcze 2 galwaniki, no to zabiję z przeciwnika nienacka, tak? Tylko że no, w międzyczasie nie mogę ani tego galwanika rzucić ani w kreaturę, ani nic innego z nim zrobić, tak? Więc powiedzmy przez następne 3 tury mam 2 martwe karty, bo no często tak się przynajmniej w Affinity sprowadzało do tego. I uznałem, że po pierwsze przez długi czas uważałem, że Synthesizer jest najmocniejszą kartą w pauperze. Dalej jest mocną, chociaż może już nie najmocniejszą. W tym roku na tym paprykarzu napisałem, że najmocniejszą kartą w pauperze jest teraz Familiar, nie Synthesizer. Ani nie Chrysalis. Ani nie Chrysalis, tak. No, nie dla mnie, tak. Jakby myślę, że moje play patterny bardziej faworyzują, że u mnie, że jednak jest ten familiar bardziej jest lepszy, tak? I no coś, co z tymi 2 kartami najlepiej działa? No coś, co je może wracać, a że Glintehawk jest kreaturą latającą, czyli dodatkowo, bo jeszcze na przykład miałem gdzieś tą jakby to, że Grixis Affinity dużo łatwiej się przegrywało do wróżek niż tą moją wersją teraz, tak? A te dodatkowe 4 latacze sprawiają, że często nawet bez wrócenia czegokolwiek przydatnego ten Glintehawk może zatrzymać tą wróżkę albo spowodować, że przeciwnik będzie musiał zaatakować więcej niż jedną wróżką, tą straci, dobrze ninja wejdzie, ale już jednego latacza stracił, tak jakby, więc to też spowodowało, że bardziej się przyczyniałem, żeby tą dodatkową kreaturą był Glintehawk. Po drugie jeszcze nie widziałem aż tak tych benefitów, które dawał niebieski, bo jedyny benefit, jaki mi 2 są, tak? Kenku, bo jest niezniszczalne landy daje, ale często ludzie już mają odpowiedź na te niezniszczalne landy, czy to poprzez kontrę Kenku, czy też poprzez zexilowanie tego landa. No i druga rzecz to są hydroblasty, ale hydroblasty się wsadza tylko praktycznie i wyłącznie, no przesadzam, na kuldotę, czasami wrzuca się też na goblin szamana, tak? Goryla szamana, ale w większości przypadków jest to na kuldotę, a pomimo, że w tej wersji nie mam tych hydroblastów, to na kuldotę nie mam tragicznie, więc wszystko dochodziło do tego, że nie, ten niebieski nic nie daje, w mainie korzysta z niego 3 może 4 karty, czyli Kenku i Forecasty. Ja wolę mieć karty, które coś robią, bo Synthesizer
w większej ilości przypadków dobiera więcej niż Forecast, plus dodatkowo jeszcze może być jeszcze kreaturą, plus go można poświęcić z Deadly Dispute, tak, jakby wszystko wydawało mi się, że ten biały jest dużo lepszy niż ten niebieski. Dodatkowo poprawiłem sobie matchupy mirrorowe, aka mirrorowe, tak, czyli na resztę Affinity automatycznie do sideboardu weszły 3 razy dust to dusty, a nie na przykład cast downy czy gorilla szamany, tak. Albo Casting to the Fire. Albo Casting to the Fire, tak. Casting to the Fire mi chodziło. Tak. A czemu nie Mardu Synthesizer? Bo uważam, tak jak wcześniej mówiłem, Korkai Fisher jest dla mnie za drogi. Kreatury typu Novice Inspector nie robią wystarczająco dla mnie tyle. Ja rozumiem, czemu grają na przykład w White Winnie, ale jeśli grałem kiedyś jakimś WB czy czymś podobnym, czy Borosem, to no dobrze, no wrócisz tą kreaturę, ale to, że musisz jeszcze wydać w przyszłości 2 many na to, żeby dobrać tą kartę, to często jest za dużo i często ta kreatura po prostu jest typem, przez większość gry jest typem 1-2, który może dobierze kartę, więc jakby nie przekonywały mnie te kreatury, których normalnie się używa w Mardu Syncie. Przekonywały mnie bardziej to, że mogę wstawić sobie typa 4-4 za 0, albo wrócić go z grobu za 4 many i znowu wsadzić za 0. Tak jakby. Okej. Poza tym to też może, znaczy nie wiem, mojego deku też nie ma w mecie, ale może to widać jakby też w ogólnym metagamie tego Mardu Synta. No nie widzimy praktycznie. Nie wiem, czy zrobił ostatnie jakieś wyniki, więc na pewno od zwykłego Affinity nie jest lepszy, a uważam, że wiadomo, stworzyłem ten deck, ale uważam, że mój Mardu Affinity jest lepszy od Grixis Affinity, więc No tak, jakiś powód musiałeś mieć dokładnie. tak. No dobrze, nie będę Cię dalej męczył, przejdziemy sobie dalej do już takiej bardziej proper mety tego, co tam się faktycznie dzieje. Tak. I na pierwszej linii mamy właśnie Grixis Affinity. Mamy tutaj listę Luffy'ego, ona jest z ostatniego challenge'a, jeżeli dobrze pamiętam. Bez zmian praktycznie. Tak. Jedyne tak ciekawe rzeczy to jest Hunter's Blowgun, który ostatnio jest popularniejszy niż granie Toxin Analysis. Tak, na początku nie umiałem tego zauważyć, ale ja wsadziłem do mojego Mardu Affinity te Hunters Blowguny. Najważniejsza rzecz jest taka, że one zostają na stole i że dają +1/+1 dla krarka. Powoduje to też takie sytuacje, gdzie nagle twój krark nie ginie, możesz zostawić go w skole podpiętego i on nie ginie od Shambling Gasta, który mi Gli już gra w 4 sztukach. To jest bardzo ważne, jakby, bo była taka na przykład sinusoida, jak grałem, że krarki, że miałem dobrze na Gli, potem ktoś wymyślił, że są Shambling Gasty, to miałem tragicznie na Gli, jakby to, że pozbycie się krarka szamana naprawdę sprawiało, że ten deck wygrywał 90% czasu na mnie. No i po dodaniu właśnie tego Hunter's Blowguna było tak, że on jednak zaczął przeżywać, tak, i jednak ten Krark coś robi na ten matchup, a nie jest kartą, która zginie od Shamblingasta i tyle będzie z mojej następnej tury. Więc tak, interakcja Shambling Gast, poświęcenie go z Deadly Disputa czy z Eviscerator's Insight jest, myślę, kluczowa w matchupie Glina Grixis Affinity, no i Hunter's Blowgun bardzo mocno przeszkadza Gli, bowiem musi mieć po prostu drugą sztukę Shamblinga z tej, jak go poświęcić, albo grać po prostu straight up w snafauty. Tak. Ale plus jeszcze jakim plusem jest Hunter's Blowgun w porównaniu do, co było wcześniej? Toxin Analysis. Toxin Analysis, to że leży w stole, to że dosłownie nie trzeba mieć komba na łapie w trakcie zagrywania. Ten artefakt może leżeć na stole od pierwszej tury, zwiększać ten artefakt count, nawet w pewnych przypadkach po prostu zostać poświęcony przed Deadly Disputa, więc to samo sprawia, że to jest karta dużo bardziej grywalna sama z siebie niż Toxin Analiza, tak? Aczkolwiek tutaj należałoby też wspomnieć, że nie obywa się bez drawbacków. Czytaj, Equip kosztuje 2 mana, co jest niebagatelną sprawą.
Blowgun stojący w stole jest podatny na artefakt removal, no i nie Tak. dostajemy clue tokena, którego możemy sobie poświęcić do drawu, ani nie mamy lifelinka, Tak, który tak. był kluczowy z kolei w meczapie na Kuldota. Tak, są to zauważalne czasami drawbacki, ale po ilości gier zagranych z tym Blowgunem sądzę, że no on musi być na ten moment. Może ja na przykład gram 2 Blowguny i jeszcze jedno. Boże, Toxin Toxin analizę, Analysis. tak, żeby mieć jakieś tam jeszcze odrobinę i elementu zaskoczenia i tego lifelinku, tak, no bo rzeczywiście zabranie tego lifelinku sprawiło, że na Kuldotę ma się gorzej. Tak, jeżeli chodzi o sideboard, tutaj też nic nie jest rewelacyjnego. Tak. Mamy Grixis dodatkowego krarka Affinity, z i tego blasty. co widzę, to się chyba zmienia tylko liczba hydro i pyroblastów w zależności od tego, co wymyśli autor, tak? Ale Tak, w zależności od tego, ile jest wróżek i ile kuldoty w mecie. tak. Dalej mamy Giant Wildfire, o którym już wspominaliśmy. Jako taka trochę kubka bardzo dobrych kart w mecie aktualnie, więc mamy te Krar Clan Szamany, o których wspominaliśmy. No bo skoro gramy artefaktyczne landy i mamy generalnie trochę artefaktów, no to czemu by nie grać tymi krarkami? Mamy też toksyny, żeby można było z krarka poświęcić tylko jeden artefakt. Mamy kryzalisy i familiary, które kontestują o ten top spot najlepszej karty w formacie. Do tego okraszone wszelką maścią drołu, wildfire'ami, od których podchodzi oczywiście nazwa deku, Blood Fontanny, bo jak mamy tak dużo dobrych kraczów, to możemy wracać, Nihil Spellbomby, no jako rozumiem Grave Hate wyboru, w sensie wybór Grave Hate'u akurat w tym deku, bo mamy dostęp do czarnego i jesteśmy value deckiem, Makeshift na wykończenie. Zasadniczo kubka po prostu bardzo dobrych kart z sideboardem jako toolbox na jakieś tam bardziej niewygodne matchupy, w tym ciekawe rzeczy takie jak Avenging Hunter czy Thorn of the Black Rose na bardziej grindy matchupy. Tak, no. Dobre karty i karty, żeby znaleźć dobre karty, albo karty, żeby wrócić te dobre karty z grobu i zagrać dobre karty. Więc Synergie są ograniczone do gramy artefakty, więc możemy je jakoś tam poświęcać. tak. Więc nie, no deck ma duże możliwości, pewnie dlatego Walker się tak nim zachwyca i pewnie dlatego osiąga ten deck jakieś wyniki, tak? No ale no tak jak mówisz, no nic sobie, żadnych specjalnych połączeń w sobie nie ma, ma po prostu dobre karty, które same z siebie są dobre, więc Tak, z moich prywatnych jeszcze takich przemyśleń na temat tego deku, jak go testowałem, między innymi testowaliśmy ostatnio przed Geddonem ze Skórą, Frankiem i Mikołajem Nowakiem. To jest deck, w którym G1 grasz na ślepo, nie wiesz co kipnąć, więc kipujesz dosłownie każdą rękę landy plus spele i nad każdą ręką tego typu jesteś w stanie dyskutować przez godzinę, czy ona ma sens, jaki jest w ogóle plan tej ręki i co trzeba dobrać, żeby to dalej działało. Więc no tak, no taka ciekawa lista, gdzie jakby te dwa zagrywasz Ikora, a potem jakoś tam dobierzesz i jakoś to tam wyjdzie. Dalej mamy Tron, konkretnie Altar Tron, o którym już wspominaliśmy, że wrócił do łask. W niewiele się w nim zmieniło. Zmieniła się jedna rzecz, została dodana jedna karta, czyli Packdoll Terror. Najnowszy dodatek z Interdrifta, który w Affinity nie ma kompletnie żadnego sensu, jest overcosted, wymaga bardzo dużo ochrony, żeby on przeżył przez tę całą grę, natomiast w Altar Tronie siada jak złoto. tak, siada jak złoto, ale jeszcze wróćmy do innych deków, powoduje, że naprawdę dziwne konstrukcje zaczynają grać na modo i udaje mi się to w stylu WB artefakty albo Mono Black artefakty i w ogóle Backdoor Terror Tribal, czyli grajmy jak najwięcej fontan, żeby wrócić tych Backdoor Terrorów z grobu i żeby wstawić, żeby one przez tą masę gry, przez te kilkanaście tor uciułały tym jednym wejściem. Bo czego tu jeszcze co po tej karcie nie widać na pierwszy rzut oka, to że jak ona wchodzi,
to też drainuje za 1, a to jest Tak. bardzo ważne, bo takie powiedzmy wrócisz sobie, zagrasz sobie 4 sztuki z deku i wrócisz jeszcze je z grobu, no to nagle to jest 8 zdrainowanego damage'a. A że w tronie sprawuje się on najlepiej, no bo 4 many dla trona to często tylko 2 landy, tak, więc zagranie tej kreatury nic go praktycznie nie kosztuje, a w altarze dosłownie robi to, co chcemy, czyli jest jakąś presją, drainuje, odnawia nam życie za artefakty, których mamy milion, tak, wszystkie te małe Chromatic Stary i Chory, Wizard's Rocket, tak, i dodatkowo jest elementem komba, które pozwala nam wygrać grę od razu ze spota, czyli jak się nazywały te kreatury, co za 2 many wracają z grobu? Myr Retriever. Tak, z Myr Retrieverami, altarem właśnie, Ashnot altarem i dodatkowo czasami z tą kartą, co za zagranie 4 artefaktów stawia 3 tokena. Zapominam kart z tego. Karta, która się triggeruje na wejściu artefaktu, dostaje kanterek i za zdjęcie 3 kanterków można wstawić golema 3/3. Tak, Na kastowaniu artefaktów, przepraszam, nie na wejściu, bo sama by się triggerowała. tak, więc no po prostu deck jest już bez tej karty był mega synergiczny, a z tą kartą znał się 3 razy bardziej synergiczny, bo zagrywasz masę artefaktów, artefakty ci uaktywniają inne artefakty, z artefaktów możesz rzucić inne artefakty i tak po prostu Tak. jeżeli nie zabijesz kombem, to po prostu zabijesz drainem z tych Pack Terrorów, które możesz łatwo i za względnie niską dla trona ilość many wracać. Tak? Dokładnie tak. Tak jak w innych dekach te 4 mana może być problemem, w tronie absolutnie żaden. Nawet udało mi się wczoraj na naszym lokalnym turnieju przegrać jedną grę na tegoż właśnie trona z Pack Terrorami, który pomimo tego, że atakowałem Grul rampą bardzo szeroko i bardzo mocno, po prostu wyssał ze mnie to całe życie. Tak. Nie musiał mieć komba. Tak, jeżeli w deku nie masz jakiegokolwiek life gaina, to taki tron po prostu może z ciebie wyssać te 20 życia bardzo łatwo. Możesz się nagle nie zorientować i jesteś a tu jakieś najpierw 15, potem 7 życia, tak, i nagle jeżeli nie wygram w tej turze, to najprawdopodobniej zagra te kilka artefaktów następnej albo wróci Albo tego Factor Poświęcimy Lola. Retrievera, wróci Terrora. Tak. Tak. Mamy taką zabawę. Więc Altar Tron, wielki powrót. Zobaczymy, jak dalej się będzie rozwijał. Na pewno deck do obserwacji. Jedna z ciekawszych list. Jeszcze tylko dodam ważną kwestię, jeżeli chodzi o granie online. To wszystko sprawia, że ten deck stał się dużo szybszy i dużo mniej klikania trzeba na online. Będzie deck testowany, możecie się spodziewać tego trona więcej na modo, bo się zaczęło nim dużo przyjemniej grać z tego, co widziałem. I nie trzeba tyle klikania, żeby po prostu zabić oponenta. Nie ma problemów z Pack Terrorem, nie ma problemów takich z terminacją, nie ma problemów z ilością triggerów, także uważajcie na online, jeżeli będziecie grali, no bo musicie się spodziewać, że to będzie w mecie. Tak, kiedyś tylko najszybsi klikacze byli w stanie grać tym tronem. Teraz stał się dużo dostępniejszy, dużo przystępniejszy, więc będzie można się spodziewać więcej tego w mecie. Ostatnią listą, jaką chciałbym konkretną omówić, to są monowróżki, popularyzowane przede wszystkim oczywiście przez Skórę i popularyzowany przez niego dodatek Nullify'a, bowiem właściwie to jest jedyny nowy dodatek. Skóra też ostatnio dodał Harrier Strixy, natomiast jest to znana już karta, grała we wróżkach już rok temu, więc nie jest jakiś nie wiadomo jak wielki nowy dodatek. Natomiast Nullify jest już nową kartą, w sensie oczywiście jest starą kartą, ale jest nowym dodatkiem do monowróżek, wcześniej niegranym. Za 2 mana counter target creature, Aura Spell, co praktycznie w aktualnej mecie jest prawie 5. i 6. counter spellem. Tak.
Nie wiem, co można więcej o tym powiedzieć, no bo ewidentnie karta wycelowana albo w Gli, albo w Chrysalisa, tak? Jakby Albo w Gli, jeżeli chodzi mi o całe Stormheider na combo, tak. pistol też trafia. Tak, tak, dokładnie. O tym nie pamiętałem, tak. I pomimo, że z Hydrę i Mimo tego, że zbistołowaną pistol i nie, tak. nie jest kreaturą na staku, ale jest aurą na staku, więc Nullify trafia. Tak, wydaje się bardzo przemyślany, tak. I tak, no nie wiem, wydaje mi się, że Skórze możemy zaufać, że jeżeli ta karta przemówiła do niego, żeby brakuje mi jeszcze tych kilku twardych kontr na niektóre matchupy, wsadźmy Nullify'a. Jakby wydaje mi się to bardzo sensowne. Tak jak zauważyliśmy, trafia dużo targetów, których wróżki nie chcą, żeby się znalazły na stole, tak? Tak jest. Na koniec jeszcze trochę statystyk takich już bardziej raw liczbowych. Dzięki uprzejmości LPI za pośrednictwem Rogera udało mi się zdobyć dane z Paupergedonu z Rzymu. Większość z nich oczywiście została już opracowana, natomiast to, co chciałem zobaczyć, to dane z dnia drugiego. To, co możecie zobaczyć tutaj po lewej stronie, to tak. Na górze mamy win percent head to head tylko z drugiego dnia Paupergedonu. Dla popularniejszych meczapów, gdzie było przynajmniej 5 meczy. Niestety na dole widzicie, ile było tych meczy. Niestety mamy bardzo mało próbek, więc mimo wszystko z przymrużeniem oka należy trochę brać te statystyki, bowiem to trochę bardziej przypomina wróżenie z fusów niż taką prawdziwą analizę, ze względu na to po prostu, jak małe są próbki. Większość ludzi siedzących w statystyce powie wam, że prawdziwa statystyka zaczyna się od 1000 albo nawet od 5000 próbek. No tutaj mamy w najlepszym wypadku 18. Więc jest to trochę mało i chciałbym to zestawić z win rate'em z prawej strony, z analizy Pauper Challenge. Link do tej jest na Meta Discussion u nas na Discordzie Pauper Polska. A jeszcze zapytam się tylko o te tabelki, żebym ja mógł je zrozumieć. Jeżeli chodzi o win percentage, to mamy win percentage tych deków, które są Tak, top z lewej 3, strony tak? przeciwko temu, co jest na górze. Czyli widzisz, czyli Tak, czyli dobrze. Kuldota ma 71% z drugiego dnia Paupergedonu win rate'u na Giant Glee. O matko. Tak, ominąłem oczywiście też mirrory, bo wiadomo. Są 50/50. Tak, bo chciałbym to porównać właśnie z tą szerszą statystyką z challenge. I to, co się trochę rzuca, może nie rzuca, to co można chyba trochę wywnioskować, to, że Włosi nie umieją grać. niektóre deki są trochę underplayed, bo ludzie nie potrafią nimi grać. Takim dekiem jest tutaj według mnie Golgari Gardens, który ma absolutnie oszałamiający win rate na Giant Glee i na Kuldotę, czyli 70% ponad na Paupergedonie. Porównując to z wynikami z challenge'u, czyli te 57 i 50%, wynikałoby, że ludzie, którzy potrafią faktycznie grać, czyli ci, którzy się dostali na day 2, potrafią wykręcić nim ogromne wyniki. Czyli możemy zakładać, że tak naprawdę Golgari Gardens nie stało się gorsze, a zniknęło z nety, bo ludzie nie umieli sobie potrafić z tym dekiem po prostu, jak go ogarnąć, no bo rzeczywiście, tak. Tak. Mamy też tutaj Ciekawe. bardzo wysoki win rate Kuldoty na Giant Glee, który też bym usprawiedliwiał tym, że w challenge'ach, no, jako że to jest modo, bardzo dużo ludzi po prostu gra Kuldotą i po prostu nie potrafią wykorzystać pełnego potencjału tego deku. I matchup, który w teorii powinien być bardzo prosty, bo mamy mnóstwo removalu, staje się dosyć trudny. Zakładam, że jest to kwestia tego, że gracze Kuldoty się wytapowują i nie wiedzą po prostu, ile many muszą mieć otwarte, ile removalu muszą sobie zostawić, grając przeciwko Gli. Z innych ciekawych rzeczy mamy też win rate Golgari Gli, który na Janda osiągnął 71%,
a na Kuldotę 100%, aczkolwiek jest to próbka z 6 meczy, więc nadal z przymrużeniem oka, bo to 6-0 mogło być równie dobrze 4-2, bardzo łatwo. No ale ewidentnie coś tam jest, że to Golgari Glee ma to coś w sobie, że ten win rate jest dosyć wysoki. I właśnie tym przejdziemy do następnego, ostatniego już slajdu, czyli tej statystyki z challenge'y. I to, na co chciałbym zwrócić tutaj uwagę, to wyjątkowo wysoki win rate Golgari Broodscale'a. Jak patrzymy sobie na non-mirror win rate, jest on ponad 54%. Najwyższy spośród tych wszystkich deków, które są tutaj w top 10. No i to praktycznie o całe, no może tutaj w porównaniu do Monoblue Terrora to 1,5, ale tak oto praktycznie często 3-4%. To nie jest mało tak naprawdę, Tak. jeżeli chodzi o... W non-mirror win rate'ach możemy zobaczyć, że sporo jest takiego oscylowania na tym poziomie tych właśnie 50%. Tak naprawdę dwa deki, które się wbijają jakoś mocno ponadto, no to jest Monoblue Terror i Golgari Broodscale. Co ciekawe, Grixis Affinity, pomimo bycia drugim najpopularniejszym dekiem, ma win rate poniżej 50%. Tak jest. Jeśli chodzi o challenge, to nawet bym powiedział, że ten win rate podkręca bardzo Luffy, który potrafi naprawdę takie ciągi mieć Najprawdopodobniej wygrywania. jedyna osoba na świecie, która faktycznie potrafi grać Grixisawką, może jeszcze proboszcz. Tak. Może. Tak. Więc to mnie ten w ogóle non-mirror win rate zastanawia, czy bez Luffy'ego jakby on wyglądał w tym porównaniu challenge, tak? Czy on nie byłby nagle 5% mniejszy, no ale no tego nie wiemy, tak? Ale to też może świadczyć o tym, że na ten deck po prostu już tak znany w mecie, że no, jak już wiemy, wszystkie deki są po prostu przygotowane jakoś na tą ławkę, posiadając no, artefakt removal, tak, w sajdzie, więc to tym bardziej sprawia, że mniej doświadczeni gracze nie umieją sobie poradzić na skoncentrowany hejt na nich, tak, więc być może dlatego Luffy po prostu tak bardzo tak bardzo zawyża statystykę, jeżeli chodzi o ten deck. Tak jest. Z innych ciekawych rzeczy mamy też na 10. miejscu John Wildfire, o którym wspominaliśmy, że tak bardzo powoli zwiększa ten udział w metashare, ale non-mirror win rate mamy już tylko 46% z hakiem. Drugi najniższy w top 10, zaraz po Dimir Terrorze. Być może no bo co z tego możemy wywnioskować, że same dobre karty nie znaczy to tak, ale że same dobre karty nie wystarczają, żeby deck był dobry i trzeba nimi jeszcze umieć ogarniać. Ja i tak nie lubię coś więcej po samym win rate'cie. Można jedynie powiedzieć, że po prostu no, wcale nie sprawia się tak dobrze, jakbyś to tak, wyglądało. on wygląda bardzo fajnie. Tak, wygląda bardzo dobrze na papierze. Być może ludzie też nie wiedzą, jak nim grać tak naprawdę do końca. Może jeszcze tutaj jest coś do poprawienia i do lepszego ogarnięcia gry nim. Z rzeczy, których nie omawialiśmy jeszcze wcześniej, mamy na 7. miejscu Hexproof, czyli Bogle, oraz na 8. Dredge'a. Oba w top 10 najpopularniejszych deków, oczywiście w okolicach tylko 4% metashare'u, natomiast oba powyżej 50% non-mirror win rate, 51 i 52% odpowiednio. Dredge wydawałoby się, że w zależności od tego, jak gra Broodscale, może mieć szansę, grając oczywiście odpowiednie karty w sideboardzie, natomiast jundowe wersje chyba się już pozbyły tych Nihil Spellbomb, które grały mainowo. Tak, bo Golgari nie ma w ogóle. Golgari nie grywa, nie spotykałem się, tak jak przeglądałem też te listy najpopularniejsze, raczej się nie spotykam. W Jundzie jeszcze jakieś tam nieśmiało się przebijają, ale zdecydowana większość też już nie gra. Tak, nie gra, a pamiętam jak ty grałeś kiedyś Dredge'em, no to potrafiłeś być, ten deck potrafił być bardzo szybki tak naprawdę przy dobrych dredge'ach, że tak powiem, tak, więc... Dobre rozdania potrafiły zabijać tak szybko jak Gli. Tak, dokładnie tak. Dodatkowo przez to właśnie
Reszta decków też nie, aż tak nie gra tym Grave Hate'em, tak, z tego co widzimy. Nie wiem, jak mogliśmy brać przykład Awki Luffy'ego. Nie pamiętam, on miał tam jedną Nihil Spellbombę w mainie, jeżeli miał w ogóle w sidzie w ogóle Albo nic nie zakładał, dwie. tak. Och, nie pamiętam, ale możemy zaraz podejrzeć. Na szybko. Tak, Dwie. dwie Dwie Nihil Nihil Spellbomby, Spellbomby. ale taki dredge wsadza na ciebie 8 sztuk remowalu, z czego jeszcze 4 można zagrać jeszcze raz z grobu, tak, więc jakby no to nie jest za dobry matchup, więc dredge ma już super na jeden z top 3 deków, tak. Drugi może dość łatwo być dużo szybszym od niego, tak, po prostu go przegonić, tak, więc nie dziwi mnie w ogóle ten Na pewno Dredge nie ten będzie win rate. zajmował wyższego win rate'u, w sensie metashare'u, przepraszam, bowiem jeżeli tylko Dredge zacznie podskakiwać jakoś wyżej, to wszyscy wrócą do Nihil Spellbomb, więc to nie jest deck niestety Tak. z jakąś bardzo dużą przyszłością. Sezonowy deck. Tak, deck sezonowy, kiedy nikt nim nie gra, dobrze jest nim grać, kiedy wszyscy nim grają, to lepiej nim nie grać. Na 7. miejscu mamy jeszcze Bogle. Deck, który tak właściwie zawsze trochę bywa. On Mało zależy mu bywa. od umiejętności. Mi się wydaje, że ludzie go po prostu wybierają czasami dlatego, zagram se boglami dzisiaj w Chillenu, takie dobra, muszę coś tam w domu porobić, to szybko przekręcam kartę w prawo. Tak. Deck dla ludzi, którzy nie Dodatkowo lubią cooldoty, ale chcą też szybko grać. Tak, tak, tak. Albo chcą mieć dobrze na cooldote, bo Hexproof ma dobrze na cooldote przez live gain swój. Ale też jakby myślę, że może być to pochodna tego, że przez to, że dużo decków gra chryzalisami, to ludzie nie wkładają już poświęceń do sideboardów, tak? Więc bo no, w większości przypadków swoje poświęcenie zje tokena, więc po co sobie taki slot zajmować, nie? Tak, albo multi-challenge grają w weekend, też mamy sugestie z czatu. Tak, tak. Ale to też znowu, to jest cooldota dla ludzi, którzy nie lubią cooldoty. Tak, no jakby deck się zacina, może bardzo zostać łatwo pokonany. Sam siebie właściwie może bardzo Tak, łatwo pokonać. tak. Niestety. No dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd mety. Nie będziemy też jakoś bardzo zagłębiać się w te bardziej niszowe listy, tak bardziej ogląd tego, co aktualnie jest w miarę popularne. I co? Za tydzień wracamy z formułą treningu z Sensejem. Gościem Prospera będzie Rudy. Za tydzień również odbywa się Paupergeddon. A już 12 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, sobota 12 kwietnia, będziemy mieli Common w Poznaniu. Zapisanych jest już ponad 40 osób, wobec czego na pewno już gramy 6 rund. Zapewne ta liczba bardzo szybko dobije też do 64, właściwie do 65 osób, wtedy będziemy mieli 7. rundę. Najtańsza pula biletów, właściwie najtańsze bilety były do zdobycia do końca lutego, ale nadal jeszcze można kupić z drobną zniżką bilety, jeżeli dobrze pamiętam, do końca marca albo na tydzień przed Commonem. Także zachęcam do kupowania biletów jak najszybciej. Tak, Bombay nam tu przypomina o mistrzostwach Elbląga. Tak, za Się tydzień zastanawiam, również czy jechać. Tak? alternatywa dla Paupergeddonu, jeżeli ktoś nie ma wykupionego biletu, nie jedzie. Będą mistrzostwa Elbląga za tydzień, organizowane przez Bombaya. Z atrakcji poza graniem na pewno będą istniały inne. Zachęcamy, jeżeli ktoś nie ma planów, do przyjechania do Elbląga i do zagrania oraz konsumpcji z Bombajem. Tak, to mnie zachęca. To by było na tyle na dzisiaj. Dzięki Czacza. Tak. Dzięki co? Kusza. Za dużo, jak jeszcze na koniec powiem. No. Meta jest unormowana od dłuższego czasu i chyba naprawdę musi wyjść jakiś dodatek z parę przegiętoma kartami, żeby coś się w ogóle zmieniło, albo kolejne Modern Horizons. Albo bany, tak. Ale Chociaż to raczej nie przed Paupergeddonem, raczej spodziewamy się tydzień, 2 po Paupergeddonie jakichkolwiek informacji. Także
Dziękujemy Wam za słuchanie. Dzięki Kusza za analizę. I co? Do zobaczenia w następnym Pauper Dojo.